Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 3 czerwca 2024. Godzina około 6 rano. Pogoda, jak widać, średnia, choć ostatnio takie nawałnice przechodzą, że nie jest źle, nie będę narzekał. Plan na dzisiaj to po Jeziorze Sławskie, a dokładnie jego zachodnia część. Pojadę kawałek dalej do Konotopu, tam też będzie kawałek kolej na rower. Zachodnia część Jeziora Sławskiego. Także zapraszam do oglądania. I za wsią Łysiny mam taki pierwszy fragment nieutwardzany, przynajmniej w większości, bo tutaj są miejscami kamienie, ale z boku taki szuterek w miarę przejezdny, więc całkiem spoko. Jak pewnie słychać, dzisiaj trochę wiatr daje. Nie jest jakiś tragiczny, no ale jednak trochę utrudnia. W końcu trochę więcej szczęścia mi dopisało, bo taka bardzo ładna szutrówka się trafiła i prawie 3 km nią będę jechał. I tak sobie zmieniłem dojazd pożarowy 27 na dojazd pożarowy 24. No tu nawierzchnia jest trochę gorsza, ale ogólnie nie ma tragedii. No najgorsza trasa była tam, gdzie jest wycinka lasu, bo teraz przejeżdżałem, tam zbierali drewno. Niby zakaz wjazdu tego, ale nawet się nikt nie odezwał, że jadę, więc chyba nie ma problemu w sumie, w czym ja im przeszkadzam. Oni sobie robią, ja sobie przejeżdżam rowerkiem i tyle. Teraz jeden z niewielu asfaltowych odcinków dzisiaj na trasie. I z tego co pamiętam, to coś koło 70% nawierzchni to są drogi nieutwardzane. Jestem teraz kawałek za Dębczynem. Już mam pierwszy psi pościg za sobą. W tym Dębczynie taki mały piesek nie gonił, ale tylko kawałek. No chociaż mały piesek, no nie mały piesek. Zęby mały mnie pogryzł. Miałem też bliskie spotkanie z dzikami. Jakieś 10 metrów ode mnie w krzakach były dziki, ale jak mnie zobaczyły, to uciekły. Także dzisiaj spotkania z naturą już zaliczone. No tu ta ścieżka nie najłatwiejsza, ale nie kopie się rower, więc nie narzekam. I po takim dosyć przygodowym odcinku trafia mi się coś takiego, no nie no. Takie drogi to na wszystkich ścieżkach po prostu. No i w końcu to się chyba musiało trafić. Nawet po opadach deszczu nic to nie pomaga, jest nie do przejechania coś takiego. Na szczęście tego mega kopnego piachu było tylko kilkaset metrów. Tutaj co prawda też idealnie jakoś nie jest, jak widać, ale chociaż się da jakoś w miarę przejechać. No nic, trzeba się tym cisnąć powoli. To po takim odcinku piach do pchania, piach do jechania trafiła mi się droga na Lipinki. Jak widać nieutwardzana, ale w całkiem dobrym stanie, więc może tutaj sobie troszkę nadrobię. Zbliżam się powoli do jakichś jezior pierwszych. O, a tam widzę zaraz bruk, więc super. Sobie poodpoczywałem. Może jakoś bokiem się da przejechać. No ten odcinek brukowy na szczęście nie był długi. Teraz komód mnie puścił gdzieś do jakąś ścieżką leśną, ale ona jest naprawdę w fajnym stanie. I w sumie cieszę się, bo tam znowu by mi się jakiś bruk czy kamulce trafiły, to ja dziękuję.
I tak oto na 32 km zajechałem nad pierwsze jezioro. Jezioro Muńskie Duże. Tutaj sobie zrobię pierwszą przerwę, 32 km za mną. No czyli tak gdzieś 1/3 trasy. Tutaj takim singlem teraz będę sobie jechał wzdłuż tego jeziora. Kilka kilometrów dalej jezioro Tarnawskie Małe. No raczej nie będę podjeżdżał pod sam brzeg, jestem tu gdzieś na jakimś klifie. A zaraz za jeziorem trafił mi się jeszcze taki mały wąwozik. Po dość długim odcinku kiepskich ścieżek w końcu trafiła się jakaś droga. No nie jest utwardzona, ale taka szutrowa, ubita. No i tutaj się trochę lepiej jedzie. No szczerze mówiąc to zastanawiam się, czy nie jechać z powrotem. Zaczyna się być jakiś deszczyk. Mam jeszcze 60 kilka kilometrów. Ale znając moje durne uparcie, to pewnie pojadę dalej. Kolejny kawałek dalej. Następne jezioro. Tym razem Tarnawskie Duże. Ale z tej strony co ja jadę, to jest od zachodu. Te same ośrodki, nie ma nawet gdzie podejść. Teraz koło Jodłowa kawałek asfaltu. Nie jest jakiejś dobrej jakości, ale no na pewno dzisiaj asfalt to jest miły dodatek do tych upierdzielonych dróg, które tutaj są piachami kopnymi przeważnie. Ja nie powiem, autostrady szutrowe parę razy też się trafiły, ale to jest raczej rzadkość niestety. I kolejny single track obok jeziora. Tutaj wioska jeziorna. Jakieś jeziorko, tylko na komucie nie ma jego nazwy, więc go wam nie podam niestety. Ten fragment wzdłuż jeziora koło Jeziorny to jest chyba jeden z najgorszych odcinków, jak jechałem w ogóle kiedykolwiek na rowerze. No takie chaszcze uskoki, że się ześlizgnąć można idąc, a co dopiero mówiąc jadąc. No oczywiście tam nie jechałem, tylko pchałem rower. Chaszcze, powalone drzewa. Ale na szczęście wyjechałem gdzieś na jakąś normalną drogę. Już niedaleko mam do kolej na rower, tam sobie gdzieś na wiacie odpocznę. A teraz jadę sobie przez Dąbrowno. Tutaj jakaś taka mała wioseczka, asfalcik, patelnia. A przed chwilą w okopcu mnie znowu jakiś pies gonił. Jakiś taki staruszek. Nie wiem po co mu to było gonić. Było widać, że już ledwo ciągnie. Ale biegł mimo tego. Po takie szuterki nic nie robiłem. Szkoda tylko, że pod wiatr. Nie no, nie wierzę. Tak dobrze położonego bruku to już dawno nie widziałem. Wiadomo, trochę telepie, ale w porównaniu z tym, co tu można w okolicy trafić, to jest luksus. I na 52 km kolejne jezioro na mojej trasie. Jezioro Lubięcińskie. A tam jeszcze w oddali kościół. A tu chyba w Lubięcinie, jeśli się nie mylę, jeszcze taki wiatrak. Zaraz obok kolejny. Oba całkiem dobrze zachowane. Chyba, że to są jakieś rekonstrukcje. A w sumie dosyć nowocześnie wyglądają te dechy. I tak oto sobie wjechałem na ścieżkę rowerową. Kolej na rower. Poprowadzona dawną linią kolejową
Nowa Sól, Wolsztyn i nią sobie podjadę aż do Konotopu. Jak będzie jakaś wiata, to się zatrzymam, jak nie, to jadę i tyle. Konotopie pod Kościółkiem zrobię sobie najdłuższą przerwę. Do domu zostało mi 41 km. No dzisiaj to jest mega zróżnicowanie tutaj. Kolej na rower, super asfalt. Autostrady szutrowe też się momentami zdarzają, ale bardzo często kopny piach, jakieś chaszcze, nie wiadomo co. Czyli dzisiaj przygoda pełną gębą. Ale czy tak bym polecił, żeby sobie to przejechać? Myślę, że raczej trzeba by było skorygować, popatrzeć bardziej na komucie, jakieś lepsze ścieżki powybierać, co ludzie polecają. No ale zobaczymy jeszcze te 40 następnych kilometrów. No i jeszcze co myślicie o takich inicjatywach jak właśnie kolej na rower? No ja uważam, że to fajnie, że coś takiego powstaje, bo nie trzeba jechać samochodami, ale jakoś sam za tym za bardzo nie przepadam, no bo nudne są po prostu takie ścieżki, cały czas się prosto jedzie praktycznie i te krajobrazy też są raczej takie proste. Za dworcem zjechałem sobie na taką leśno-polną drogę i wracamy na stare śmieci, że tak powiem. No już do samego końca chyba będą takie ścieżki, raczej niezbyt wiele asfaltów. I zobaczymy, jak to wygląda tutaj przy Jeziorze Sławskim, bo teraz będę jechał wzdłuż zachodniej granicy, zachodniego brzegu Jeziora Sławskiego za niedługo. Przed Jeziorem Sławskim jeszcze jest Jezioro Święte, tutaj jest nawet rezerwat przyrody i tak ono sobie wygląda. No tu chyba żadnej plaży nie ma, można sobie tylko tak podejść wydeptaną ścieżką jakąś. Także tego dzisiaj haszczing długodystansowy. Niby coś jest wydeptane, ale ja nie wiem, jak takie coś jest na mapie. Według PTTK to jest jakiś żółty szlak, no nie no. Super. Nic, tylko chodzić i jeździć. Tu droga dojazdowa do wieży widokowej Joanny. Niestety wieża widokowa w remoncie, więc widoczku nie będzie. Może następnym razem. A tutaj już mamy Jezioro Sławskie w okolicach Lubiatowa. I teraz będę jechał z zachodniej strony tego jeziora. Aż do Sławy bodajże. Sobie jadę nieopodal jeziora taką ścieżką już dłuższy czas i nie ma tragedii, nie trzeba się zatrzymywać, nie wciąga, ale całkiem sporo korzeni jest. Tutaj może trochę widać Jeziora Sławskiego. Tu będzie przejść, to jest pomysł. Przed chwilą wyjechałem z tej jeziornej, że tak powiem, ścieżki tutaj na jakąś chyba drogę dojazdową. No tu się zdecydowanie lepiej jedzie, bo nie ma korzeni. Może jest trochę dziur, ale nie ma tragedii.
A kawałek dalej jeszcze lepiej w sumie. Tutaj poboczem naprawdę można sobie ładnie pocisnąć. Tutaj tak tu kamieniami trochę złożone, ale na poboczu aż tyle tego nie ma. W Radzyniu wyjechałem sobie na jakiś czas przynajmniej na asfalt, który jest tutaj jak nówka. Tego gdzieś 3-4 lata temu robili. To już jestem za Sławą, czyli części jeziorną, że tak powiem. Dzisiejsze trasy mamy za sobą. Została mi polno-leśna. Teraz kieruję się na Nowe Strącze ścieżką rowerową do Wilna. Tam już dzisiaj nie będę jechał. W tamtym roku tam wybudowali taki fajny pomost. Gdzieś tu był to jakieś zdjęcie. A to pole też całkiem ładnie wygląda. No i droga w miarę dobrze ubita, więc nie ma tragedii, przynajmniej na razie. Tak sobie jadę tą polną drogą do Nowego Strącza. Dalej chyba nie widać. No tam jakiś nowiec futbolistów mi teraz widzę. Widziałem po prawej stronie był kościół w Starym Strączu, więc już chyba się powoli zbliżam do nowego. I w Nowym Strączu trochę asfalciku. Strączem przejeżdżam koło takich stawków, droga nawet dobra. Jakieś 13 km do domu mi zostało. A nie wiem, czy sobie nie zjadę na resztę na jakiś asfalcik, bo już szczerze mówiąc trochę mam dosyć tych wertepów dzisiaj. No i zostało mi troszkę ponad 10 km. O, trasa mega ciężka. Miałem teraz robić codziennie po 100 km, bo mam urlop, ale nie wiem, czy dam radę. A jak już, to będę się musiał chyba przerzucić na szosę, bo po takich wyrypach to będę mega zajechany w piątek. No było trochę fajnych szutrostrat, ale to jednak w mniejszości. Czy drugi raz bym to pojechał? Chyba nie. Chyba bym jednak popatrzył więcej w komucie i jakieś inne ścieżki powybierał. Na pewno mniej single tracków wokół jeziora bym porobił. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.